Dzień dobry, witam w moim top 10 najlepszych filmów 2025 roku. Na wstępie zaznaczę, że generalnie ten rok był dosyć średni według mnie. Nie nastawiałem się na niego, więc się przynajmniej też nie zawiodłem. Natomiast na rok 2026 czekam z ogromną niecierpliwością. Ale jeżeli o to chodzi, to o tym sobie pogadamy pewnie za rok. Puszczę taką krótką montażówkę filmów, które nie dostały się do rankingu, ale że tak powiem do samego końca walczyły o miejsce w zestawieniu, a potem słyszymy się na miejscu 10. Także bez przedłużenia, miłego oglądania i do usłyszenia za chwilę. O to miejsce biło się naprawdę wiele produkcji, ale Tony Hayes, czyli Brad Pitt w swoim pięknym bolidzie, wyprzedził całą konkurencję i załatwił to 10. miejsce właśnie temu filmowi. Moi drodzy, Formuła 1 to genialny blockbuster, którego brakuje po prostu obecnie w kinach. Czyli filmu typu idziesz sobie z rodzinką, z przyjaciółmi, nie musisz się za bardzo skupiać, po prostu oglądasz piękne, proste obrazy, bez jakiejś zagmatwanej fabuły, która ma ci nie wiadomo co dać. I tym właśnie ten film jest. Mamy tutaj starego Wygę, który, wiecie, wraca z emerytury ten jeden ostatni raz pomóc swojemu koledze w wyścigach właśnie w Formule 1, ponieważ jego drużyna zajmuje tam ostatnie miejsce i prosi go o tę ostatnią pomoc, żeby przyszedł i mu pomógł. No i wiecie, jak tak naprawdę dalej ta fabuła mogła się tylko i wyłącznie w jeden sposób potoczyć. Mamy kilka ciekawych, pobocznych postaci, takich jak młodszy kierowca, który przychodzi taką klasyczną drogę od młodego młokosa nieodpowiedzialnego, któremu zależy tylko na hajsie, który wraz z przebiegiem filmu rozumie, po co tak naprawdę jest sport i po co on tak naprawdę jeździ w tej Formule 1. Mamy inżynierkę zespołu, która wdaje się w romans z naszym głównym bohaterem, no i wspomniany już wcześniej kolega naszej głównej postaci, który jest właśnie menedżerem tego zespołu. Moi drodzy, ale rzecz, o której jeszcze nie wspomniałem, dla której tak naprawdę warto ten film obejrzeć, to genialne sceny wyścigów. Jest pod koniec tego seansu taka scena, w której nasz główny bohater, nie spoilerując nic oczywiście, odlatuje i mogę śmiało powiedzieć, że jak siedziałem w kinie, czułem się, jakbym siedział obok Brada Pitta w bolidzie i odlatywał razem z nim. Także jest to widowisko na pewno godne uwagi i serdecznie polecam. Moi drodzy, film, który na papierze wydaje się bardzo nudny, no bo mamy grupę 50 osób, która idzie przed siebie. Jeżeli ktoś z nich zatrzyma się na dłuższy czas, dostaje kulkę w łeb. Idziemy tak, póki nie zostanie jedna osoba. No ale jak się okazuje, można z tego bardzo wiele wyciągnąć. Ponieważ tak, jest to film, który jest oczywiście skazany na powtarzalność, ale w momencie, w którym być może powinna wystąpić jakaś nuda, mamy ciekawy dialog, ciekawą scenę, ciekawe budowanie relacji między tymi wszystkimi osobami. Bardzo fajnych aktorów, szczególnie główna dwójka, która naprawdę trzyma na swoich barkach cały ten film. Nie mówię, że reszta aktorów jest zła czy coś, ale bez tej dwójki myślę, że ten film na pewno byłby oczko niżej w moim mniemaniu. Jedyny mankament, do którego mógłbym się przyczepić, to finał, który średnio mi się podobał, ale ogólnie jeżeli nie przeszkadzają wam bardzo brutalne co niektóre śmierci, ogólnie cały ten film jest w sumie bardzo brutalny. Jeżeli jesteście odporni na takie rzeczy, to generalnie seans bardzo polecam. Nie będziecie się nudzić i co? I lecimy dalej.
W tym filmie śledzimy losy granej przez Dakotę Johnson profesjonalnej swatki, czyli takiej osoby, do której przychodzą kobiety i mówią: ja chcę, żeby mój facet był bogaty, umyty i pachnący. Ona na podstawie tego szuka takiego mężczyzny dla niej, czyli na podstawie, powiedzmy, jakby algorytmu. Kurczę, jakby kiedyś ktoś taką aplikację na przykład wymyślił, nie? No ale dobra, idąc dalej, spotyka ona w pewnym momencie dwóch mężczyzn i jednym z nich jest jej były chłopak, grany przez Chrisa Evansa, który ledwo wiąże koniec z końcem. Drugim z nich jest grany przez Pedro Pascala, taki ideał mężczyzny, bogaty, z mieszkaniami, z firmą, no taki po prostu idealny facet, nie? No i o czym ten film jest tak naprawdę? Próbuję, myślę, że odpowiedzieć na pytanie, czy warto zrzec się luksusów na rzecz miłości, czy odwrotnie, zrzec się miłości na rzecz luksusów. I opowiada o tym według mnie w bardzo przystępny, prosty i być może dla niektórych infantylny sposób, ale generalnie no we mnie coś, że tak powiem, poruszył i serdecznie polecam. Jedna z najlepszych komedii tego roku, w dodatku z polskiego podwórka, czyli Teściowie 3. Ponownie mamy czwórkę bohaterów, tak jak miało to miejsce w części pierwszej, granych genialnie przez Woronowicza, Kunę, Ostaszewską oraz Dorocińskiego. Jest to ponownie bardzo dobry miks komedii, przede wszystkim komedii z dramatem. Ten film potrafi się w pewnych momentach zatrzymać i również za serduszko złapać. Wymieniłbym tutaj kilka swoich ulubionych scen, ale generalnie musiałbym, myślę, że wymienić większość filmu. Wspomnę tylko o sekwencji, w której Andrzejek statkiem walą melanż, który kończy się, nie spoilerując, dużym ogniskiem. Także generalnie bardzo polecam. Jeden z najzabawniejszych filmów, jakie w tym roku widziałem. Generalnie nie będę się o tym filmie za bardzo rozpowiadał, ponieważ mam osobną recenzję na kanale, do której Cię serdecznie oczywiście zapraszam. A tak pokrótce śledzimy losy tego słodkiego czarnego kotka, który zostaje napadnięty przez powódź i musi uciekać znalezioną przez niego łódką. Po drodze znajduje nowych przyjaciół, czy to kapibary, co mamy wszystko wywalone, czy to lemura, co kradnie, co mu w rączki wpadnie. I tak właściwie to na tym ten film polega. Po prostu płyniemy sobie razem z tymi zwierzętami, obserwujemy ich zmieniającą się relacje. Ogólnie zaznaczę, że to są serio zwierzęta, to nie są ludzie w ludzkiej postaci, tylko typowe zwierzęta. Tam nie ma w ogóle żadnych dialogów w tym seansie i to tak naprawdę wystarczy. Wystarczy, żeby zakochać się w tym spokojnym, powolnym, takim oczyszczającym filmie, który ogólnie wygrał też, jako ciekawostkę powiem, Oscara za najlepszą animację. Wygrał nawet z Dzikim Robotem, moją ukochaną animacją, ale to tak na marginesie. Także zapraszam do recenzji, a my lecimy dalej. Jest to tego typu produkcja, o której słyszysz tydzień przed jej obejrzeniem i nagle okazuje się najlepszym filmem roku, ale generalnie te filmy najlepsze często tak mają, że wyskakują jak guma z gaci w nieodpowiednim momencie, a później nagle okazują się topowymi w ciągu danego roku. Ale co ciekawe, w sumie u mnie na początku ta produkcja nie była nawet w 10, ale sobie tak rosła i trafiła nawet na miejsce 5, także taka niespodzianka. I teraz powiem, jaki jest punkt wyjścia. Mamy dwójkę braci, Manfreda i Ankera. Manfred jest chory psychicznie, a Anker jest jakiś tam, że tak powiem, delikatnie lewy, tam popełnia jakieś przestępstwa i chwilę przed tym, zanim trafi do więzienia, mówi swojemu właśnie bratu Manfredowi, żeby schował torbę z pieniędzmi w lesie niedaleko ich starego mieszkania. No i ten trafia do tego więzienia, wychodzi po 15 latach i wtedy dzieją się dwie rzeczy. Pierwsza jest taka, że Manfred nie chce, żeby mówiono na niego Manfred, tylko John. Czemu? Absolutnie wam nie powiem. A druga rzecz to do Ankera przychodzi gościu i szantażuje go, że potrzebuje pieniędzy, które mu tam kiedyś wisiał i grozi, że go zamorduje. Ale przy okazji jeszcze powiedział, że ma tam jakiś problem z drzwiami i jak przyjdzie po te pieniądze, to mu naprawi drzwi. Także generalnie bardzo w porządku gościu. No i tak jest generalnie punkt wyjścia. Powiem szczerze, jest to wybitny komediodramat, w którym będziecie się śmiać z tego, że ktoś próbuje popełnić samobójstwo. Nie wincie mnie za to, jak obejrzycie ten film, to zrozumiecie, o co mi chodzi i razem ze mną będziecie się smażyć w piekle. Również ta strona dramatyczna porusza bardzo też ciekawe wątki, jak trauma, właśnie choroba psychiczna i tak na sam koniec mogę jeszcze powiedzieć o tym, że jeżeli jesteście fanami Beatlesów, to lepszego filmu w tym roku nie znajdziecie. Nie chcę więcej szczerze mówić o tym filmie, bo nie chcę po prostu powiedzieć za dużo. Polecam od razu, jak gdzieś wyjdzie do obejrzenia, włączajcie od razu. Teraz pomówimy sobie o według mnie największym miszmaszu filmowym tego roku, czyli 28 lat później, który jednocześnie jest końcem jednej trylogii i początkiem nowej trylogii, gdzie kontynuację, czyli 28 lat później Świątynia Czaszki, dostajemy już tak naprawdę na dniach w styczniu, także generalnie zapraszam do kina, jeżeli widzieliście część pierwszą, jeżeli nie, to trzeba nadrobić. A teraz powiem, czemu ten film mi się tak bardzo podobał. Zacznę pokrótce od fabule. Film zaczyna się od tego, że syn z ojcem wyruszają takiej wioski na morzu, z której można się dostać na ląd tylko
przez taki pomost, który zalewany jest przez wodę i można przejść tylko w wyznaczonym czasie w ciągu dnia. I idą sobie oni na polowanie. Młody ma chrzest bojowy, musi zabić pierwszego zombiaka. Podczas tego polowania coś, że tak powiem, idzie nie tak i muszą z tej wyspy uciekać z powrotem. Generalnie chwilę później mamy jedną z najbardziej stresujących scen, jakie w kinie w tym roku widziałem. Kto widział, ten wie, o co chodzi, ale nie będę się zagłębiał, żeby nie spoilować. No i co? Wspomniałem o tym miszmaszu. Chodzi mi tutaj o to, że dostajemy kinodrogi, jakieś rozkminki filozoficzne, a o finale to już nawet nie będę wspominał, bo to jest coś, co podzieliło bardzo widownię, albo komuś totalnie zwaliło film, albo że ten film stał się jeszcze lepszy. Ja jestem na szczęście w tej drugiej grupie, bo właśnie tego od filmów oczekuję, czegoś, co totalnie wywali z kapci i powiem takie, co tu się właśnie odpierdzieliło. I właśnie tak miałem po tym finale. Także dlatego nazwałem właśnie ten film takim miszmaszem. A tak poza tym mamy fajne role. W ojca wciela się Aaron Taylor-Johnson, który z tą taką swoją brylolą idealnie oddaje takiego właśnie brudnego wojownika, co zabija zombiaków. Ralpha Fiennesa, który pojawia się w drugiej części filmu, także o nim za dużo nie chcę tutaj zdradzać. To wszystko złączone właśnie w taki jeden wielki miszmasz tworzy coś naprawdę niezwykłego i jest to jedno z największych pozytywnych zaskoczeń tego roku według mnie w kinie, także polecam serdecznie nadrobić. Podium otwieramy moją ulubioną animacją tego roku, czyli Zwierzogród 2. Bardzo się cieszę, że mogliśmy wrócić do tego świata z nowymi miejscówkami, nowymi postaciami, nową ciekawą intrygą związaną z wężami, rysiami i ogólnie gadami, z bardzo ciekawym wątkiem naszych dwóch głównych postaci, którego kulminacyjny moment doprowadził mnie nawet do łez. To jest animacja tak naprawdę dla każdego. Serdecznie polecam, chociaż patrząc na to, ile ten film zarobił, prawdopodobnie już go widziałeś lub widziałaś. Także co, lecimy do miejsca drugiego. O tym filmie również nie będę zbyt długo mówił, ponieważ mam osobną recenzję na kanale, do której Cię serdecznie zapraszam. No ale tak ogólnie, jest to film monument, kino absolutne, które mógłbym porównać na przykład do takiego Oppenheimera swoją skalą, swoją wielkością. 3,5 godziny siedzenia w kinie, być może trochę mnie tyłek bolał, ale nie żałuję ani trochę. Pierwsza połowa tego filmu to jest totalne 10/10. Nie wiem, co w tej drugiej części się stało, że troszeczkę jednak ta ocena spadła, ale no niestety nie dowiózł do końca. Mimo to dalej to jest film przecudowny. Jeżeli chodzi o rolę na przykład, to Adrien Brody dostał Oscara totalnie zasłużonego, według mnie nie miał sobie równych, natomiast Guy Pearce, czyli rola drugoplanowa, też według mnie gość nie miał sobie równych, lecz Oscara nie dostał. Dostał go z tego co pamiętam Kieran Culkin za Prawdziwy ból. Generalnie też super rola, ale no według mnie bez podjazdu. Co jeszcze mogę powiedzieć? Genialne zdjęcia. No mówię, to jest film za bodajże 10 milionów, a wygląda jakby kosztował co najmniej miliard. Muzyka również wybitna. Z tego co pamiętam nawet Oscara wygrała. Zresztą tak samo jak zdjęcia. I co, jeżeli miałbym polecić co najmniej jeden film z tej mojej listy, który trzeba koniecznie zobaczyć, to na pewno byłby to właśnie The Brutalist. I co, lecimy do miejsca pierwszego. I moi drodzy, miejsce pierwsze, chociaż tak jak mówiłem, ten rok nie był za dobry. Jakby zmiksować te filmy z filmami z 2024, to ten film by wylądował może na jakimś 4., 5. miejscu. No ale dobra, mamy taki film na miejscu pierwszym, to troszkę się tym pocieszę. Trzeci film z serii Na noże, Żywy czy Martwy. W roli głównej ponownie Daniel Craig, obok niego cała plejada gwiazd, nie chcę mi się tego wymieniać. I co mogę powiedzieć? Generalnie jest to scenariuszowa perełka. Trafił idealnie w moje gusta, ponieważ tego typu filmy, kto po prostu zabił, rozwiązują jakąś zagadkę i na samym końcu mamy genialne wyjaśnienie. I powiem tak, te filmy już zostały tak bardzo przemielone, że żeby wymyśleć coś ciekawego, coś innowacyjnego, trzeba się bardzo nagłowić. I uważam, że Rian Johnson tutaj zrobił coś po prostu niewiarygodnego. Na początku mamy jakieś 40 minut opowiedzenia całej historii, co się wydarzyło z perspektywy drugiej głównej postaci, czyli księdza granego przez Josha Connora. Generalnie bardzo dobra rola. Zresztą jak w większości tych osób, które tutaj były. Więc właśnie mamy pierwsze 40 minut takiego opowiedzenia, co się tam stało. Cała ta lokalizacja kościółka, takiego małego miasta, to jest coś, co też idealnie trafia w moje klimaty takie skromne, ponieważ jak spojrzymy sobie na drugą część na przykład, Glass Onion miało takim futuryzmem, no generalnie najgorsza część ze wszystkich. Tutaj mamy skok jakości na niesamowitym poziomie. Po tych 40 minutach mamy właśnie Benoit Blanc, czyli Daniela Craiga, który zaczyna badać to śledztwo i generalnie w tamtej chwili na pewno, szczerze powiedziawszy, nie powiedziałbym, że ten film będzie moim ulubionym z tego roku. Mogę powiedzieć, że delikatnie nawet mnie
to śledztwo może nie nudziło, ale nie było takie interesujące. Ale szczerze, to wszystko stało się nieważne w momencie, w którym doszliśmy do finału i wyjaśnienia całej tej zagadki. No powiem szczerze, szczękę z podłogi zbierałem przez nie wiem ile. Generalnie tak genialnego, dopracowanego scenariuszowo wyjaśnienia właśnie w filmie typu kto zabił, no nie wiedziałem szczerze chyba nigdy. Było to coś, co naprawdę jakby składało mi się wszyściutko, idealnie w całość. Próbowałem znaleźć jakieś luki w tej całej układance, ale nie potrafiłem. I chyba szczerze powiedziawszy nawet nie chciałem. Być może jak obejrzę ten film drugi raz, to znajdę coś takiego, ale no za pierwszym razem nie udało mi się i za to, że ja doceniam właśnie takie scenariuszowe perełki, a ten film, mówię, jakby na tym tak naprawdę głównie stoi, to dlatego go tak bardzo doceniłem i dlatego wskoczył mnie na miejsce pierwsze. I to by było tak w zasadzie na tyle. Przejdziemy sobie do jakiegoś podsumowania. I tak oto, moi drodzy, prezentuje się moja lista 10 najlepszych filmów roku 2025. Zachęcam do pisania swoich list w komentarzach, czy to 10 pozycji 5, cokolwiek. Chętnie wejdę w jakieś dyskusje i być może nadrobię filmy, których sam nie widziałem, póki jeszcze mamy początek roku. Także na dzisiaj to byłoby na tyle. Dzięki wielkie za oglądanie i do następnego.